Jakim cudem 3 miliony Polaków mieszka w Brazylii? Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem przez brazylijskie pustkowia. Za oknem palmy, dzikie zwierzęta i 35 stopni w cieniu. Nagle zjeżdżasz z głównej drogi i trafiasz do wioski, w której domy wyglądają, jakby ktoś przeniósł je z wioski spod Krakowa i to z XIX wieku. Na ganku siedzi starszy pan, popija coś z kubka i mówi do ciebie: kaj idziesz, siadaj se, napij se. Tak, on mówi po polsku, tylko że w polszczyźnie twojego dziadka, a raczej prapradziadka. Słowa brzmią niby znajomo, ale jednocześnie tak, jakbyś cofnął się w czasie o 150 lat. Ten człowiek nigdy nie był w Polsce. Jego rodzice też nie, ale ten człowiek jest Polakiem. Polakiem mieszkającym w stanie Parana w południowej Brazylii. I to nie tak, że ten staruszek jest jakimś ewenementem. Nawet nie tak, że Polaków jest tam 100 czy 1000. Według różnych szacunków ludzi polskiego pochodzenia jest tam od 1,5 do nawet 3 milionów. Czyli prawdopodobnie więcej niż liczy populacja naszej stolicy, a mimo to mało kto w Polsce o tym słyszał. A szkoda, bo to kawał niesamowitej historii. Historii ludzi omamionych nową ziemią obiecaną. Historii ludzi, którzy z siekierą w ręku walczyli z tropikalną dżunglą i tę walkę wygrali, budując na nowej ziemi gospodarcze imperium. Historii ludzi, którzy przetrwali represje państwa, które zakazało im mówić po polsku. Historii ludzi, którzy trzymają się swoich korzeni bardziej niż większość Polaków. Historii ludzi, których dzieci z brazylijskim obywatelstwem, ale polską krwią w żyłach stały się sławne w całej Brazylii, a nawet i na całym świecie. Historii 3 milionów polskich Brazylijczyków, którą dzisiaj Ci opowiem. Zapraszam. Druga połowa XIX wieku. Pod zaborami panuje ogromny głód ziemi. Polskie wsie były przeludnione, pola pod uprawę było za mało i raczej nie było perspektywy, żeby coś mogło zmienić się na lepsze. Polscy chłopi byli najniższą warstwą społeczną, z którą nikt się nie liczył. I wtedy pojawili się brazylijscy agenci. Mężczyźni opłacani przez kompanie żeglugowe i brazylijski rząd. Jeździli po polskich wioskach i opowiadali ludziom bajki, że Brazylia to raj na ziemi, że panuje tam wieczne lato i że ziemia rodzi 3 razy w roku. Że rząd rozdaje setki hektarów za darmo, a wy gnieciecie się tu pod tymi zaborami i biedujecie. Pomyśl, jak takie obietnice musiały zadziałać na prostych, biednych, często niepiśmiennych ludzi. Ludzi, którzy całe życie orali cudze pole za miskę kartofli. Tysiące polskich rodzin kupiło wizję nowej ziemi obiecanej. Wyprzedało cały swój majątek, swoją ostatnią krowę i ostatni wóz tylko po to, żeby kupić bilet na statek. I tu zaczynał się prawdziwy koszmar. To nie tak, że Polacy kupowali bilety do kajuty pierwszej klasy w liniowcu. Polscy emigranci byli traktowani jak ładunki, stłoczeni w ładowniach bez wentylacji i światła. W ten sposób spędzali długie tygodnie, tłocząc się w ciemności, głodując i chorując na tyfus, cholerę i odrę. Ciała zmarłych wyrzucano do oceanu, bo nie było gdzie ich pochować. Jednak ci, którym udało się przetrwać, docierali do brazylijskich portów w Rio de Janeiro czy Santosie. Zazwyczaj zupełnie wyczerpani i bez grosza przy duszy. Nie do raju, trafiali z deszczu pod rynnę. Brazylijscy agenci obiecywali im hektary żyznej ziemi. Nie wspomnieli jednak, że o tę ziemię najpierw trzeba będzie zawalczyć. Z najtrudniejszym wrogiem, czyli samą matką naturą. Mata Atlantica, czyli las atlantycki. Gęsty, wilgotny i nieprzenikniony. Polscy chłopi, których cała wiedza o świecie ograniczała się do sosen, dębów i otwartych pól, nagle znaleźli się w tropikalnym piekle. Każdy metr przestrzeni trzeba było wydzierać naturze siekierą i maczetą. Polacy, przyzwyczajeni do łagodnych, spokojnych lasów, nagle trafili do lasu, który próbował ich zabić. Chmary komarów roznoszących malarię i żółtą febrę, czyli choroby, o których polski chłop oczywiście nigdy nie słyszał. Do tego jadowite węże, pająki wielkości dłoni czy wszechobecne owady. No i jaguary. Ich populacja w tamtych regionach była wtedy znacznie większa niż obecnie i stanowiły one realne, codzienne zagrożenie. Polacy musieli organizować nocne warty z bronią w ręku, żeby chronić rodziny i zwierzęta hodowlane. Konie i krowy padały masowo od ukąszeń węży i nieznanych infekcji. Relacje z tamtych lat czyta się jak scenariusz filmu grozy. Pomyśl sobie, że jednego dnia kopiesz ziemniaki na Podlasiu, a drugiego walczysz w dżungli z jaguarami. To naprawdę niesamowite. Mimo tych wszystkich przeciwności losu Polacy przetrwali.
Punktem zwrotnym tej historii jest postać Edmunda Saporskiego, inżyniera i działacza, którego dziś nazywa się ojcem polskiej kolonizacji w Brazylii. To dzięki jego wieloletnim staraniom dyplomatycznym i negocjacjom z brazylijskim rządem udało się przenieść polskich osadników z najgorszych terenów na znacznie lepsze, żyźniejsze ziemie w stanie Parana. I to właśnie w Paranie Polacy mogli pokazać swój prawdziwy potencjał. Jako pierwsi na masową skalę wprowadzili na tamte tereny żelazny pług i czterokołowy wóz konny. Dla nas to brzmi jak nic wielkiego, ale w ówczesnej Brazylii był to prawdziwy przeskok technologiczny. Lokalni rolnicy stosowali prymitywne metody wypalania i płytkiego kopania. Polacy w ciągu jednego pokolenia zrewolucjonizowali rolnictwo całego regionu. Ludzie, którzy w Polsce byli najniższą warstwą społeczną, nagle weszli w posiadanie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset hektarów żyznej ziemi. Weszli w posiadanie prywatnych lasów, stad bydła czy koni. Zaczęli budować potężne tartaki i młyny. Zakładali polskie szkoły i kościoły. Całe regiony wokół Kurtyby zostały ukształtowane polskim potem i ciężką pracą. Chłop, który w Polsce kłaniał się dziedzicowi, w Brazylii stawał się panem na włościach w ciągu jednego pokolenia. Choć trzeba uczciwie powiedzieć, że to jedno pokolenie musiało przejść przez piekło, żeby potem móc trafić do nieba. Jednak to niebo, jak to zwykle bywa, nie trwało wiecznie. Kilkadziesiąt lat później niebo runęło i to w jedną noc. A jeżeli materiał Ci się podoba, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i podbicie, jeżeli oglądasz na telefonie. To pozwoli skromnemu Sarmacie docierać ze swoimi materiałami do coraz szerszej grupy osób. Z góry dziękuję. Wracając. Wszystko, co Polacy zbudowali przez dekady, szkoły, gazety, stowarzyszenia, cały ten autonomiczny, prężny świat runęło w jedną noc. Dokładnie w 1937 roku, kiedy do pełni władzy w Brazylii doszedł Getúlio Vargas i ogłosił Estado Novo, czyli nowe państwo. Vargas, zainspirowany faszystowskimi ruchami w Europie, spojrzał na mapę południowej Brazylii i zobaczył coś, co go przeraziło. Gęste, zamknięte, samowystarczalne skupiska imigrantów, Polaków, ale także Niemców czy Włochów, które tworzyły tu swoje własne małe ojczyzny. Vargas zobaczył w tym ogromne zagrożenie dla jedności Brazylii. W odpowiedzi wystartował z tak zwaną kampanią nacjonalistyczną. Kampanią, która dla Polaków była smutnym powrotem do czegoś, przed czym stłoczeni uciekali przez ocean. Zakazano używania języka polskiego nie tylko w urzędach czy w pracy. Zakazano polskiego na ulicach, w sklepach, a nawet w kościołach. Polityczna policja, czyli DOPS, organizowała spontaniczne naloty na polskie wioski. Chodzili po ulicach, włamywali się do domów czy kościołów. Ludzi przyłapanych na rozmowie po polsku w najlepszej wersji karano grzywną, w najgorszej bito i zamykano w więzieniu. Jednocześnie zamykano polskie szkoły. Polscy nauczyciele zostali uznani za element wywrotowy i pozbawieni pracy. W całej Brazylii wprowadzono obowiązek nauczania tylko po portugalsku. Prywatne szkoły, które stawiały opór, były przejmowane przez państwo. Polskie gazety, takie jak Gazeta Polska w Brazylii, która od lat była najlepszym źródłem informacji o Polsce, znalazła się pod cenzurą. W ten cały proces zaangażował się też brazylijski Kościół katolicki, który aktywnie wspierał politykę przymusowej jednolitości, tworząc atmosferę ksenofobii i podejrzliwości wobec wszelkich obcych elementów. Ludzie, którzy od dekad budowali ten kraj, z dnia na dzień stali się podejrzanymi. Ale Polacy się nie poddali. Oficjalnie po prostu zamilkli. Na ulicach mówili po portugalsku, a w domach za zamkniętymi oknami szeptem uczyli dzieci polskich wierszy, pieśni i modlitw. Czyli robili dokładnie to, co ich rodzice pod zaborami. Historia polskiej wytrwałości i patriotyzmu zatoczyła smutne, ale i piękne koło. W konsekwencji tych działań powstało coś, co badacze nazwali cichym pokoleniem. Ludzie, którzy nawet dekady po zakończeniu rządów Vargasa, kiedy zakazy dawno przestały obowiązywać, nadal bali się mówić po polsku na ulicy. Trauma wbita policyjną pałką była tak głęboka, że starsi brazylijscy Polacy do końca życia odruchowo ściszali głos, kiedy przechodzili na polski. Jednak o Polsce nigdy nie zapomnieli i polskość w Brazylii przetrwała. Jak wygląda ona obecnie? Mimo terroru Vargasa, mimo dekad przymusowej asymilacji, mimo że od głównej fali migracji minęło dziś już grubo ponad 100 lat, polskość w Brazylii przetrwała i to w formie, która po prostu zwala z nóg.
Zacznijmy od języka, bo to jest chyba najbardziej niesamowite. W izolowanych wioskach stanu Paraná i Santa Catarina do dziś mówi się po polsku. Nie w korporacyjnej polszczyźnie XXI wieku wymieszanej z angielskimi wstawkami, gdzie czas w korpo płynie od briefu do deadline'u, a przekroczony deadline to fuck up, z którym musisz się challenge'ować. Mówi się w polszczyźnie XIX-wiecznych chłopów. Słuchając ich języka pełnego archaizmów śląskich, galicyjskich czy kaszubskich, możesz poczuć się, jakbyś cofnął się w czasie. I to do czasów, zanim się urodziłeś i zanim urodzili się twoi rodzice, a może i dziadkowie. Posłuchaj sam. A pan był w Polsce kiedyś? Ja nie byłem. U ojca jak przyjechałem, więcej nie wróciłem, bo to przyjechałem bez niczego. Nie. Ja Polskę zobaczyłem takie skromne, edukatne, wygodne, wszystko tak przy spokoju. Co ja poznałem w Polsce, to szlachetność. Ich wymowa jest dużo twardsza niż nasza, zdania mają portugalską melodię, a kiedy brakuje polskiego słowa na coś, czego w XIX-wiecznej Polsce po prostu nie było, zastępują je portugalskim. Bo jak po polsku powiedzieć o tropikalnych owocach, o jaguarze albo o brazylijskim dokumencie tożsamości? Polskość w Brazylii to nie tylko język, to jest cały świat. Drewniane domy zrębowe stojące pośród palm, wyglądające identycznie jak chaty z Podlasia czy Małopolski. Ktoś je postawił 100 lat temu, wiernie odtwarzając architekturę, którą pamiętał z domu, i one stoją do dziś. Surrealizm w czystej postaci. Podobnie z kuchnią. Gospodynie musiały improwizować z tym, co dawała im tropikalna ziemia. Efekt? Pierogi, w których ciasto jest z manioku albo pszenicy, a nadzienie z batatów albo egzotycznych brazylijskich serów zamiast twarogu. Do tego zamiast czarnej herbaty yerba. Połączenie, które nie ma prawa istnieć, a jednak istnieje i podobno smakuje wyśmienicie. Ciekawe, czy mają tam też brazylijską wersję bigosu. Tak jak stolicą amerykańskiej Polonii, o której zresztą nagrałem już odcinek, jest Chicago, stolicą brazylijskiej Polonii jest Curitiba. Miasto to jest jednocześnie stolicą stanu Paraná i prawdopodobnie najbardziej polskim miastem na południowej półkuli. Ślady polskich imigrantów są tutaj dosłownie wszędzie. Jest Bosque do Papa, park papieski dedykowany Janowi Pawłowi II. Zresztą papież Polak to tutaj absolutna ikona. Są wielkie festiwale tańca ludowego, na które przychodzą tysiące ludzi. Są polskie nazwiska na szyldach firm, gabinetów lekarskich i kancelarii prawnych. Aż chciałoby się tam polecieć. A jak Brazylijczycy postrzegają Polaków? W tamtejszej świadomości polski imigrant jest synonimem ciężkiej pracy, uczciwości i przywiązania do własnej ziemi. Taką reputację nasi przodkowie wywalczyli sobie potem i krwią. Jednak oczywiście z biegiem lat Polacy wymieszali się z lokalsami i niektórzy z Brazylijczyków znanych na całym świecie są po części Polakami. Zacznijmy od gościa, który jest znany w każdym zakątku globu. Przynajmniej zna go każdy kibic piłki nożnej, bo jeżeli podobnie jak Sarmata interesujesz się futbolem, nie mogłeś nie słyszeć o Filipie Luisie. Filipie Luisie Kaśmirskim, bo tak brzmi jego pełne nazwisko. Jeden z najlepszych lewych obrońców swojego pokolenia, legenda Atletico Madryt ma polskie korzenie. Co ciekawe, Kaśmirski to po prostu Kaźmierski, tylko urzędnik w porcie pewnie nie mógł sobie poradzić z zapisem. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Sam Filipe przyznał kiedyś, że w pewnym momencie kariery rozważał grę dla reprezentacji Polski. Alessandra Ambrosio, jedna z najsłynniejszych supermodelek w historii, aniołek Victoria's Secret, twarz największych domów mody na planecie. Ponad 12 milionów obserwujących na Instagramie, kojarzona z sesji na plaży w Rio de Janeiro i z Hollywoodem. Jednak nie pochodzi z Rio, a z prowincji na południu Brazylii, dokąd przybyli jej przodkowie z Włoch i z Polski, a dokładnie spod Przemyśla. Paulo Lemiński, poeta, pisarz, tłumacz, muzyk i mistrz judo w jednej osobie. Wnuk polskich imigrantów z Kurytyby, który sam o sobie mówił, że ma polskie serce. I to nie były puste słowa. Lemiński przetłumaczył dzieła Adama Mickiewicza z polskiego na portugalski. Zbudował literacki most między dwoma kontynentami, a w swojej powieści Katatału jedną z głównych postaci uczynił polskiego generała Krzysztofa Arciszewskiego. Paulo Szot, śpiewak operowy o potężnym barytonie, urodzony w São Paulo w rodzinie polskich emigrantów. Podbił najważniejsze sceny operowe na świecie, a potem wylądował na Broadwayu, gdzie za rolę w musicalu South Pacific zdobył nagrodę Tony, czyli najważniejszą nagrodę teatralną w USA. Jak widzisz, to nie tylko historia Brazylii, to także jej teraźniejszość.
Wróćmy na chwilę do tego staruszka z początku odcinka. Siedzi na ganku drewnianego domu, który jego dziadek postawił na wzór chaty ze swojej wioski pod Krakowem. Popija yerba mate, bo herbaty tu nie ma. Mówi po polsku, ale takim polskim, którego w Polsce nikt już nie używa. Nigdy nie był w Europie, ale gdy zapytasz go kim jest, bez wahania odpowie, że Polakiem. I to jest właśnie najpiękniejsze w całej tej historii. Setki tysięcy ludzi, którzy wyjechali z ojczyzny, bo ta nie miała im nic do zaoferowania. Przepłynęli ocean w koszmarnych warunkach i stanęli twarzą w twarz z dżunglą pełną jaguarów i malarią. Wykarczowali ją gołymi rękami i zbudowali od zera coś, czego nie mieli szans stworzyć w podzielonej zaborami Polsce. A kiedy przyszedł dyktator i zakazał im mówić po polsku, zamknęli drzwi, by mówić szeptem. I przetrwali. 3 miliony ludzi w 5. największym kraju na świecie, na drugim końcu planety. Następnym razem, kiedy ktoś powie ci, że Polonia to tylko Chicago lub Londyn, przypomnij mu o Kurytybie, o drewnianych chatach stojących między palmami, o pierogu z manioku i o staruszku, który mówi Kaj idziesz. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Brazylia, a przypnę ci serduszko. Możesz też zostawić suba skromnemu Sarmacie, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Dzięki!